dobry, witam Was stąd właśnie. Idę do swojego autka. I tak, jestem przy swoim autku. Coś przynalazło. Szczelki weź przynalazło. No ja nie mogę. Samego odmrożenia ale szczelki. No dobra, przeżyło się. Także to nie będzie wideo o tym, o moim autku, no taki jeszcze przyjdzie czas. Dzisiaj Wam się muszę normalnie aż pożalić i poskarżyć. Jestem taka strasznie rozczarowana. To jest nowe auto. W piątek, tak, w piątek po południu odebrałam nowisieńkie auto z salonu za jakieś 200 000 złotych. Mocne auto, porządne do ciężkiej roboty. Odebrałam, zrobiłam 2 załadunki w Edmonton. Na wieczór zatankowałam, wyjechałam na noc, wyjechałam 100 km, znaczy nawet nie, nawet chyba jakieś 80-70 km za Edmonton. Poszłam spać, rano wstałam, wyjechałam, ujechałam jakieś 20 km albo i nie. Wyskoczył mi błąd silnika na żółto, na czerwono, kazał... na czerwono ten silnik, na czerwono szybko zniknął, więc no ja zawróciłam, od razu zadzwoniłam do... Znaczy zadzwoniliśmy, bo jechaliśmy na 2 auta. Zadzwoniliśmy do serwisu. Właściciel zadzwonił do serwisu, powiedzieli, że błąd wtryskiwaczy, za wysoka temperatura na listwie i kazali zawracać. Co jest ciekawe, widzicie, nie ma tutaj mobilnych serwisów w Europie, to przyjeżdża mobilny serwis, podłącza komputer i sprawdza, więc no ale tutaj zawróciliśmy na 2 auta, właśnie, bo nie było wiadomo co i jak. Wróciliśmy do Edmonton. Zajechaliśmy na serwis, serwis powiedział, przyjął zlecenie, powiedział, no dobra, gdzieś tam w nocy przyjdzie, popatrzymy na to auto, więc byłam taka wściekła, bo to nie jest jakieś takie, wiecie, jakieś takie auto, najtańsze auto, tylko żeby jakąś robotę robiło, taki robór zwykły, nie, do ciągania nie wiem czego, naczep po mieście, tylko to jest naprawdę już specjalistyczne auto dosyć. Nie przesadzając, ale to już nie jest takie auto podchłodnie. I mi nie powiem co. Patrzcie co mi zrobili. Tego im też nie podaruję. O nie. Teraz to już jestem wściekła na ten serwis. To jest serwis, który się nazywa First Truck Center Edmonton i powiem Wam, że serwis jest tak kiepski, bo tutaj sprzedają traki, serwisują i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, jak oczywiście jak odbierałam auto, wszystko było pięknie, ładnie, wszystko się dało zrobić. Przykręcili mi tablicę, wydrukowali ten napis na bok, bo jeszcze nie miałam naklejek zrobionych, musiałam jeździć szybko. Wszystko było na szybko, bo auto kupione tak w ostatnim momencie. Wszystko się dało zrobić. Auto popracowało dosłownie przez 4-5 godzin. Auto padło i serwis już ma to gdzieś. Sprzedawca, który sprzedawał tego traka, nie odbierał telefonu ani nic, po prostu miał to gdzieś też, żeby w ogóle wziąć na komputer od razu z biegu i żeby w ogóle określić, powiedzieć coś, co w ogóle, czego się można spodziewać, ile dni to zajmie, żeby właściciel wiedział, co zrobić z tymi ładunkami, bo kurczę, ładunki podjęte, ładunki pilne, no i co? No i nie wiadomo co powiedzieć, ani odmówić tych ładunków, ani czekać. Masakra, także ja wczoraj się trochę urządziłam w tym aucie, zostawiłam na noc, bo już wiedziałam, że będę robić przy nim, więc pojechałam do hotelu. W końcu wieczorem stwierdzili, że opłacą mi hotel i jedzenie, więc przynajmniej tyle, bo na początku jak powiedziałam, no to dobra, ja mam tyle godzin czekać, a nie wiadomo co i jak, bo w Europie to się dostaje przeważnie serwis, kierowca przeważnie dostaje od razu hotel, skoro zabierają mu miejsce do mieszkania, to dają coś innego w zamian. Tutaj powiedział mi gościu na recepcji, my takiego czegoś nie robimy. Pierwszy raz w życiu coś takiego słyszał, więc dopiero później sprzedawca, jak się odezwał, to wysłał maila, że pokryją koszty mojej akomodacji i wyżywienia. To już jest coś, to już jest coś. Aczkolwiek tak jestem wściekła. I dzisiaj pójdę naprawdę na jakiejś super drogiej restauracji za to. Jeszcze mi fotel pobrudzili. Noż kurde. Widzieliście coś takiego? Jak można coś takiego zrobić? To nie jest skóra, ale tego się już raczej, no nie wiem. Wydaje mi się, że plamy zostaną. Da się zetrzeć smar, ale plamy zostaną.
więc jeszcze bardziej mnie dzisiaj rozwścieczyli. No i dzisiaj przyszłam, się zapytałam, powiedzieli, no w nocy podpięli auto pod komputer i stwierdzili, że jest właśnie za wysoka temperatura na wtryskach i to jest problem programu, to jest problem z programem, a producent Freightliner nie przewidział takiego problemu i oni nie wiedzą, co z tym zrobić, nie szukają głębiej wcale. Powiedział mi dzisiaj, no jeszcze musimy tam trochę głębiej popatrzeć do tego, w poniedziałek może. Co? To nie mogliście wcześniej popatrzeć? Czemu nie patrzyliście na to, jak auto było na serwisie? Było na warsztacie? A, bo musimy pogadać z Detroit, z tą bazą, znaczy nie z bazą główną, tylko tam jest chyba główny Freightliner. Musimy z nimi pogadać. Jestem taka wściekła na nich, że w głowie mi się nie mieści to, że można jednego dnia wziąć 200 000 dolarów, sprzedawca bierze od tego procent i następnego dnia rano się dzwoni, nie minął na 24 godziny od wzięcia tego produktu, powiedzmy, i sprzedawca już ma gdzieś. Także już się trochę uspokoiłam, ale dzisiaj rano byłam wściekła i powiem wam szczerze, że nie potrafię tego zrozumieć i jeżeli oni tak sobie to olewają, no to ja będę mówić ich nazwę i mówić, że mają najgorszy serwis na świecie, jakiego doświadczyłam wszędzie, a jeżdżę już 7 rok i przez 6 lat jeździłam po Europie, jeździłam MAN-em, MAN, jeździłam Volvo, jeździłam Scanią, były awarie mniejsze, większe, ale za każdym razem serwisy, czy to w Polsce, czy gdzie indziej, w różnych krajach Europy starały się zaradzić, robiły cokolwiek, była dobra wola. Nieraz też byłam wkurzona, czy w ogóle też na inne jakieś firmy, czy coś w tym stylu, ale nigdy nic złego nie mówiłam, bo wszędzie są ludzie i no i wiadomo, no, każdy popełniał błędy, każdemu się to zdarza i po co takie rzeczy wyciągać, jak to się po prostu może zdarzyć, nie? Ale jeżeli taki serwis jak tutaj First Truck Center w Edmonton olewa sobie sprawę i nie jestem w stanie trochę głębiej popatrzeć do auta, tylko odczytać to, co jest na komputerze, to ja według mnie to nie są mechanicy, tylko jakieś dupy. To takich ich uważam. Sorry. Ale co to za mechanik, jak tylko potrafi podpiąć komputer, powiedzieć coś na komputerze, powiedzieć, czy ma na to radę, czy nie. Z czegoś ten błąd wynika, prawda? No więc tak, po prostu sobie spakuję takie rzeczy, bo oczywiście mam tutaj wszystko powściągane. Mam całe mnóstwo rzeczy. Kupiłam sobie jedzenia na całą trasę, dużo jedzenia i co teraz? To, co jest zamrożone, to spoko, bo kupiłam sobie dużo mrożonych. Właśnie na to, że będę trzymać w skrzynce na zewnątrz, to będzie się fajnie długo trzymać, będę sobie tylko wyciągała, będę potrzebowała owoce, jakieś takie warzywa zamrożone, żeby mieć na zapas, to się nie zepsuje, ale kurczę, mam owoce, mam pomarańcze, grejpfruty, cytryny, banany, całe mnóstwo takich rzeczy, kupiłam ich też dużo. To mi się wszystko zepsuje, mam jakieś kosmetyki, kurczę, i gdzie ja mam teraz to ze sobą wozić? Ja będę musiała łazić z torbami po hotelach, bo jak mi zamarznie, to się wszystko zepsuje i no i szkoda moich pieniędzy i szkoda wszystkiego i jestem po prostu wściekła. Jestem rozczarowana. Nie wiem, co jutro będzie. Właściciel tego auta już dowiózł jeden ładunek, wraca z powrotem i być może ja siądę na jego auto, a on siądzie na jakieś inne auto. I po prostu będą teraz jedne wielkie kombinacje, ja się tak muszę tułać przez to, że serwis nie potrafi naprawić auta. I przez to, że oni mają tak naprawdę gdzieś to, że sprzedali auto, które nie działa. I bardzo naprawdę żałuję tego, że bo to auto wzięliśmy, to już było też, jak wzięłam je, to już miało 5000 przejechane. I naprawdę bardzo żałuję, że nie wiem dlaczego to auto tyle aż ma przyjechane, to też jest, nie wiem, nie mam pojęcia. Że też akurat no nie przyjechało jeszcze trochę więcej, że ono po prostu nie padło przed zakupem. To jest jakaś jedna wielka pomyłka, wiecie? To jest pomyłka. Jestem mega rozczarowana. No nic, taka jest sytuacja na dzisiaj. Dzisiaj jest niedziela. Będę was informować, co dalej. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze skończy. Źle się zaczyna, musi się dobrze skończyć. Ale tego jest za dużo, do tego się zdecydowałam wam o tym powiedzieć. Bo tak się nie traktuje ludzi. Kasę zgarnąć, a później mieć gdzieś daleko. Sorry. No nic, dobra. Pozbierałam swoje rzeczy, mam wielką torbę jedzenia. W hotelu coś będzie ciepło, to się będzie szybciej psuło, no ale nic, przynajmniej będę miała na jakiś czas. Po prostu mi się zepsuje część tyle, a jakby zamarzło, to już by całkowicie było do wywalenia. Także zobaczymy, co przyniesie jutro. I zapowiada się wszystko dobrze.
bo dopiero ten serwis musi się konsultować tam, już to mówiłam, nie będę kręcić. Dobra. Mam nadzieję, że będzie to szybciej niż dłużej trwało, bo mnie to wkurza, bo już jestem trzeci tydzień nie pracuję. W tamtym tygodniu była organizacja auta, rejestracja, papiery itd., więc wszystko szło ok. Wszystko szło zgodnie z planem tak naprawdę, więc spoko, ale ta naprawa bardzo mi pokrzyżowała plany. No więc także się, to jest transport. Może tylko się źle zaczęła ta naprawa. Może jutro dojdą do końca, szybko dojdą do końca tego. Może po prostu ci mechanicy tutaj się nie znają, a tam ci szybko określą się co je. I na to mam właśnie nadzieję, wielką nadzieję. Mam nadzieję, że to się rozwiąże. No nic, będę Was trzymać. Będę Was informować dalej, czy to na Facebooku, czy na moim Instagramie, na Insta Stories, czy na Snapchacie. Gdzieś tam coś będę zamieszczać. To trzymajcie się, na razie.